Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na ciasto idealne do postawienia na wielkanocnym stole. Przygotujemy pyszną, delikatną babkę rumową z lukrem i odrobiną rodzynek. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszej babki rumowej zaczynamy od rodzynek. 100 g suszonych owoców zalewamy taką samą ilością rumu i odstawiamy do namoczenia. Minimum na godzinę, a najlepiej na całą noc. Namoczone rodzynki odcedzamy i zachowujemy alkohol, którego nie wchłonęły. Do szklanej lub metalowej miski wlewamy białka z 4 dużych jajek. Dodajemy do nich szczyptę soli i ubijamy je mikserem lub trzepaczką na sztywną, puszystą pianę. Przy oddzielaniu białek od żółtek uważajmy, żeby białko pozostało czyste. W innym wypadku możemy mieć problem z odpowiednim ubiciem. Gotowe białka odstawiamy na chwilę i zabieramy się za resztę składników. Do osobnej miski przekładamy 250 g miękkiego masła i 150 g drobnego białego cukru. Składniki ucieramy ze sobą za pomocą miksera do uzyskania jasnej, puszystej masy. W trakcie ucierania warto jest zbierać tłuszcz ze ścianek miski za pomocą silikonowej szpatułki. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystkie składniki odpowiednio się ze sobą połączą. Po utarciu masła z cukrem możemy zacząć dodawać żółtka jaj. Robimy to pojedynczo, powoli, cały czas miksując zawartość naczynia na niskich obrotach. Nie śpieszmy się z tym, dajmy składnikom czas na odpowiednie połączenie się ze sobą. Po wmieszaniu żółtek w masło nadchodzi czas na płyny. Do miski dodajemy 5 łyżek mleka. Masę mieszamy na niskich obrotach, żeby uniknąć zachlapania całej kuchni. Robimy to aż zawartość naczynia całkowicie się połączy. Kiedy to nastąpi, dodajemy 4 łyżki zachowanego wcześniej rumu. Alkohol łączymy z tłuszczem podobnie jak mleko, bez pośpiechu, na niskich obrotach. Po dodaniu płynów masa powinna być lekka i puszysta. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji możemy dodać składniki suche. 350 g mąki pszennej oraz 1 łyżeczkę proszku do pieczenia przesiewamy przez sito bezpośrednio do masy. W ten sposób pozbędziemy się wszelkich grudek. Ciasto łączymy ze sobą mikserem koniecznie na niskich obrotach, żeby nie skończyć z ogromną chmurą mąki w kuchni. Po połączeniu mąki z masą maślaną nadchodzi czas na nasączone rumem rodzynki. Dodajemy je do ciasta i delikatnie rozprowadzamy w nim za pomocą silikonowej szpatułki. Gdybyśmy użyli do tego miksera, moglibyśmy je uszkodzić i nie prezentowałyby się tak dobrze w cieście. Jedyne co nam pozostało na tym etapie to dodać ubite białka jaj. Te dodajemy w kilku partiach i delikatnie łączymy je z ciastem za pomocą silikonowej szpatułki. Pierwszej partii białek użyjemy do rozluźnienia ciasta. Zresztą musimy już obchodzić się łagodniej i spokojnie połączyć je z ciastem w taki sposób, żeby nie wybić z białek powietrza. Tak przygotowane ciasto przekładamy do natłuszczonej i wysypanej kaszką manną formy z kominkiem. Ciasto rozprowadzamy równo po całej powierzchni blaszki i wygładzamy jego wierzch. Tak przygotowana babka ląduje w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza, grzejącym w funkcji góra-dół na 40 minut, a tak naprawdę do suchego patyczka. Kiedy babka jest już gotowa, wyciągamy ją z piekarnika i odstawiamy do lekkiego przestudzenia w blaszce na 15 minut. Po tym czasie wyciągamy ją z formy i całkowicie studzimy. W czasie kiedy ciasto stygnie, możemy przygotować lukier. Do małej miseczki wsypujemy 100 g cukru pudru i około 2 łyżki rumu. Możecie użyć do tego białego, tak jak ja, ale świetnie sprawdzi się też rum ciemny, który doda całości odrobinę innego smaku. Składniki mieszamy ze sobą do całkowitego połączenia i uzyskania półpłynnego lukru.
W razie potrzeby dodajcie więcej rumu. Po przygotowaniu lukru obficie pokrywamy nim górę wystudzonej babki. Tak przygotowane ciasto nareszcie jest gotowe do podania. Można się częstować. Idealne ciasto. Szybkie i łatwe w przygotowaniu. A jak smakuje? Sprawdźmy. Babka zdecydowanie należy do tych wilgotnych. Jest delikatna, rum nadaje jej przyjemnego zapachu, ale w smaku jest subtelny i absolutnie nie przytłacza. Dodajcie do tego lukier, mięciutkie rodzynki i dostajecie bardzo fajną, prostą kompozycję. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione ciasta świąteczne. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!